Czasami w życiu polskiego mężczyzny przychodzi czas, że warto się nawpierdalać jak świnia. A jeszcze bardziej warto być autentycznym. Czy mamy tutaj problem, Houston, czy go nie mamy? Droga do optymalnego życia prowadzi przez intencję autentyczności. Nie ma dróg na skróty i nie ma alternatywnych tras. Nie ma skróconych dróg, idę donikąd. Światła miasta mi świecą za friko. W pakiecie autentyczności jest już akceptacja i intencja wzięcia odpowiedzialności. Nawet świadome wypisanie się z jakiegoś projektu i coś, co z pozoru wygląda na uciekanie od odpowiedzialności, jest de facto najwyższą formą wzięcia odpowiedzialności za swoją sytuację. Taka moja opinia, jestem otwarty na krytykę. Biorę od każdej z drużyn po 200 zł i słucham Państwa. Autentyczność to nie to samo, co bycie sobą. Bycie sobą to chyba najbardziej nic nieznaczące sformułowanie. Zawsze jesteśmy sobą. To, jacy jesteśmy teraz, to prawda o nas samych. Ale nie zawsze tę prawdę o nas samych przyjmujemy, akceptujemy, odnotowujemy czy honorujemy. Gdy to robimy, to właśnie znaczy, że jesteśmy autentyczni. Takie moje zrozumienie koncepcji, bez większego lania wody przy syzyfowych pracach i próbach znalezienia definicji doskonałej i uniwersalnej. Pozwolę sobie to powiedzieć jeszcze raz. Autentyczność to zaakceptowanie i uhonorowanie tych doświadczeń i emocji, które są dla nas w danym momencie prawdziwe. Tylko tyle i aż tyle. Od rana nieustanny spacer po bagnach, labirynt z butelek, gdzie moja Ariadna. Czy można zatem być autentycznym i się obiadać? Albo mordować ludzi, albo chociaż ich okłamywać lub chociaż nie mówić przy nich całej prawdy? Otóż w mojej skromnej opinii można, ale w naturze występuje to rzadko. Wierzę, że zrozumienie tej różnicy ułatwia większy kontakt z samym sobą. Kontakt z bazą, a może nawet i z własnym mózgiem. Dzięki temu zrozumieniu możemy być częściej autentyczni, a to gra naprawdę warta świeczki. Dzieliłem się niejednokrotnie teorią, że esencja problemu obiadania się oraz wielu innych podobnych zaburzeń czy uzależnień to sprzeczne pragnienia. Pragniemy zeżreć, to jest w niekontrolowany sposób wsadzić do polskiego ryja, przegryźć, przerzuć i przełknąć 10 burgerów, 14 drożdżówek lub i 2 kilo sernika. Ale pragniemy też dociąć na Sopot, to jest mieć super sylwetkę i brzuch jak testowiron. Między tymi pragnieniami jest pozorna sprzeczność. Wydaje się, że zjedzenie tych 15 000 kalorii, tak na oko, przeszkodzi nam w drodze do naszej upragnionej sylwetki. To powoduje napięcie, bo nie chcemy zaakceptować naszego pragnienia zeżarcia wszystkiego, co się da. A autentyczność nakazywałaby zaakceptować i uhonorować oba te pragnienia. Prawda o mnie jest taka, że chcę żreć jak polska świnia oraz że chcę nie wyglądać jak polska świnia. Świnia. Clue jest takie, że akceptacja swoich pragnień nie oznacza realizacji tych pragnień. Akceptuję, że chciałbym wygrać z Federerem w tenisa, ale nie będę realizował tego pragnienia. Przynajmniej nie dziś. Tak samo z obiadaniem. Akceptuję, że chciałbym zjeść 14 drożdżówek, ale to pragnienie jest słabsze niż pragnienie satysfakcji na koniec dnia, że zamiast tego zjadłem kilogram ziemniaków, kostkę twarogu chudego i paczkę warzyw mrożonych. W sensie kupiłem mrożone, zjadłem już rozmrożone. Takie gorące, takie po obróbce termicznej. Ale nie wypierałem swojego pragnienia obiadania się. Pozwoliłem mu sobie być w pełni uhonorowanym w prywatności mojego umysłu. Było ono, to pragnienie, w pełni wysłuchane. Jak jakieś chujowe pomysły jakiegoś dziecka albo i dorosłego. Na pewno tego nie zrobimy, ale możemy posłuchać, usiąść i porozmawiać i powiedzieć, że wstępnie nie. Wstępnie nie. A może by jednak się nawpierdalać. Jestem już zmęczony, czuję się osamotniony i nie mam siły kontynuować katorżniczej diety i nie mam pomysłu na inne alternatywy. W takiej sytuacji czasem w mojej skromnej opinii warto zjeść te 14 drożdżówek lub 10 burgerów. Nie musi to nawet oznaczać dużej straty w dążeniu do swojej upragnionej sylwetki. Mam pełne prawo podjąć taką świadomą decyzję, będąc w pełni autentycznym. Ty masz prawo to oceniać, że oszukuję sam siebie. Wszyscy pozostajemy wewnątrz swoich praw, więc nie widzę problemu. Zdaję sobie sprawę, że wymaga to trochę zaawansowanej świadomości behawioralno-dietetyczno-metafizycznej, ale jak powiedział papież, Jest możliwe. największą przeszkodą w byciu autentycznym jest, arguably, strach przed niesprecyzowaną wizją porażki. Wypieram pragnienie zeżrenia tak zwanego syfowego jedzenia, bo się boję, że będę gruby i że ogólnie będzie źle. A prawda jest taka, że nawet jak będzie źle, to nie będzie tak źle, jak boimy się, że będzie. Będzie inaczej. A strach przed niesprecyzowaną wizją bynajmniej nie pomaga w procesie decyzyjnym. Strach może pomagać w szybkiej decyzji, na przykład jak ktoś cię goni, to spierdalaj. Ale w tak kompleksowej, strategicznej decyzji jak co zjeść na kolację, strach nie jest dobrym doradcą. Jest twoim wrogiem
a potrzebujesz przyjaciela. Autentyczność to twój przyjaciel. Zaakceptować strach i pozwolić mu odejść. Zaakceptować strach, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. zaakceptować swoje doświadczenia, emocje i pragnienia. Zaakceptować wszystko, co się da. Wybrać decyzję, która jest najbardziej zbieżna z twoimi wartościami. Zaakceptować, że to spekulacja, mogłeś się pomylić i konsekwencje mogą być nie takie, jakich się spodziewasz. Wziąć odpowiedzialność za swoją sytuację wraz z wszystkimi jej elementami. Od tego, co czujesz, że jest twoją zasługą, przez pogodę i sytuację ekonomiczną w północnej Nigerii, aż po te rzeczy, które nie są twoją winą. Być uważnym i ciekawym tego, co czujesz, jaka tu i teraz jest prawda o tobie samym. Być wiernym temu ciągłemu cyklowi. To jest właśnie autentyczność. A pierdolisz pan. Autentyczność. Sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać.